Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane, tym razem nie Console Edition, ale tym PC-towym. Ostatnio mało tych odcinków jest z tych PC-towych gier, z Big Boxów, z tego względu, że większość gier, o których chciałem Wam powiedzieć, już powiedziałem i trochę nie chcę na siłę wyszukiwać jakichś tytułów, o których mógłbym Wam powiedzieć, w które faktycznie grałem, a które jakby nie mają dla mnie żadnej jakiegoś takiego nośnika emocjonalnego, ani jakiejś takiej wartości emocjonalnej, jak większość tych gier, które tutaj się pojawiły, dlatego też nie ma nieskończenie wiele tych gier, może tak. Dzisiaj wybrałem dla Was The Curse of Monkey Island, tytuł, który brakował nam w kolekcji gier z serii Małpiej Wyspy. Oczywiście nie ma jeszcze Escape from the Monkey Island, czyli czwartej części, która mam nadzieję, że wkrótce się pojawi. Z Przekleństwem Małpiej Wyspy było dość ciekawe zawirowanie. Właściwie tych zawirowań było kilka tak naprawdę, bo od gry, od LucasArtsu odszedł twórca Monkey Island, czyli Ron Gilbert, i pytanie, czy można było coś z tego ciekawego wymyśleć, kiedy ten oryginalny twórca odchodzi od firmy, a pozostawia dwie części gry, których zakończenie jest mocno kontrowersyjne. Tutaj mały spoiler, bo wyjaśnię, jakie jest zakończenie. Otóż jest to zakończenie najgorsze z możliwych, mianowicie nagle się okazuje, że i Guybrush, jak i LeChuck to tak naprawdę bracia, którzy bawią się w Luna Parku, w piratów. To jest zakończenie typu, wiecie, jak oglądasz jakiś film, który strasznie trzyma w napięciu, tajemnica goni tajemnica, a na końcu się okazuje, że to się wszystko bohaterce śniło. Czyli takie najprostsze, żenujące zakończenie. I tak zakończyła się druga część Secret of the Monkey Island, która zostawiała troszkę deweloperów, którzy chcieli przygotować nową część, z takim dość nieciekawym zakończeniem, bo ani to nie było zakończenie, które można było jakoś wytłumaczyć, ani jakoś tam to pospinać. Postanowiono chyba najlepsze rozwiązanie, jakie można było, czyli Guybrush oczywiście jakby nie mogę powiedzieć, że anulowano to zakończenie, bo to nie jest prawda i zaraz powiem dlaczego, natomiast Guybrush nadal jest piratem, tym razem LeChuck walczy z Elaine, jego narzeczoną. Guybrush zdobywa pierścień, chce się z nią ożenić i w momencie, kiedy zakłada pierścień jej na rękę, ta zamienia się w złoty posąg. No oczywiście nadal mamy tutaj ten pojedynek, tą walkę LeChucka z Guybrushem, natomiast początek gry pokazuje nam, że jednak twórcy nie wykasowali całego tego zakończenia, bo Guybrush w zasadzie płynie po Morzu Karaibskim właśnie w takim samochodziku z Luna Parku, co oczywiście jest nawiązaniem do tej drugiej części. Nie do końca wyjaśniono tak naprawdę, jak połączyć, bo tak naprawdę to zakończenie było takie, że ciężko było to połączyć, więc zostawiono troszkę takie niedomówienie, tak? Gracze, którzy grali, w pewien sposób rozumieją, co tam się stało i końcówkę znają Monkey Island, no i oczywiście dwójki, no i tutaj jakby to troszkę połączono. Jednym z ciekawszych elementów Curse of the Monkey Island jest zmiana całkowicie kierunku artystycznego. Dwie pierwsze części były grami przygodowymi typowo pikselowymi, chociaż widać było, nawet pomimo, że to były gry takie pixelartowe, widać było, że różnica pomiędzy pierwszą a drugą częścią jest dość znaczna i ta dwójka miała faktycznie tą oprawę lepszą, natomiast w części trzeciej nadeszły już czasy CD-ROMów, aczkolwiek LucasArts całe szczęście powstrzymał się od aktualnych trendów i zrobił grę, w mojej opinii, jedną z najlepszych z serii, bo stworzył grę, która ma taką bardzo kartunową, disneyowską wręcz można by powiedzieć, grafikę, oprawę i to robiło ogromne wrażenie. Niewiele takich gier tak naprawdę wyszło w tamtym czasie, bo oprócz Monkey Island chyba jeszcze King's Quest 7 Princeless Bride była jedną z takich gier, która właśnie miała taką grafikę kartunową i to było ciekawe. Oprawą graficzną zajął się Bill Tiller. Prawdopodobnie dla Was nie jest to osobistość zupełnie znana i w ogóle nie wiecie, kto to jest, ale był to
artysta zasłużony dla gier LucasArtsu, bo jeżeli graliście, pamiętacie taką grę, która się nazywa Outlaws, czyli FPS na Dzikim Zachodzie, tam były fantastyczne cutscenki, no to właśnie on te cutscenki robił. Między innymi też pracował oczywiście przy Full Throttle, przy Rebel Assault, czyli tej pierwszej grze Star Wars na płycie, no i oczywiście tutaj pracował nad oprawą i jeszcze przy takiej mniej znanej grze LucasArtsu The Dig, gdzie też we współpracy gra powstawała we współpracy ze Spielbergiem, też tam był dyrektorem artystycznym. I teraz pytanie, bo Ron Gilbert odszedł i się nagle okazuje, że gra wcale nie była gorsza. W mojej opinii była najlepszym tytułem od czasu, znaczy z całej trylogii wtedy wydanej. Twórcy w pewien sposób nie chcieli negować całej spuścizny, jaka była po Monkey Island, więc dużo elementów, które były znane w pierwszych częściach, dwóch pierwszych częściach Monkey Island, zostało tutaj też zaimplementowane. Między innymi te świetne pojedynki na słowa, gdzie oprócz szermierki mamy też rzucanie się wyzwiskami i to powróciło, oczywiście trochę bardziej rozbudowanej formie, bo tam jeszcze mieliśmy pływanie statkami, tam takie oczywiście małe pierdoły, które jakby cały czas bardziej rozbudowywały tą grę. Oczywiście oprócz oprawy, no to też dodano całą ścieżkę dźwiękową, fantastyczną muzyka, która jest w intrze z takimi karaibskimi nutami, jest absolutnie fantastyczna. Ja tą muzykę uwielbiam, szczególnie tą, kiedy Guybrush wpływa na te wyspy, pojawia się logo Monkey Island i ten fajny taki tune, w mojej opinii absolutne mistrzostwo, jeżeli chodzi o przygotowanie muzyki do gier. Natomiast pytanie, czy gra nie straciła ze swojego, znaczy nie można powiedzieć o mechanik, bo gry przygodowe mają w zasadzie dość zbliżoną do siebie mechanikę. Tutaj oczywiście zrezygnowano z takich tych klasycznych, z klasycznego interfejsu, gdzie mieliśmy słowa pod grą i wybieraliśmy sobie z listy, tak? Jeżeli chciałeś coś podnieść, no to wybierałeś take i klikałeś na ekranie, przez co gra tak naprawdę zajmowała połowę ekranu, bo no, 2/3, a 1/3 zajmował ten interfejs. Tutaj nadal jest ten interfejs SCAM, aczkolwiek został on mocno usprawniony. Tym razem mamy takie koło wyboru, gdzie możemy wybrać 3 podstawowe rzeczy, czyli weź, obejrzyj i mów. I z tego oczywiście możemy korzystać. To była ostatnia gra, która korzystała z interfejsu SCAM. Oczywiście on był, tak jak mówię, troszkę usprawniony, a tak naprawdę cały ten interfejs został wzięty ze wcześniejszej gry LucasArtsu, mianowicie Full Throttle, o której też możecie posłuchać na moim kanale. W mojej opinii też jedna z najlepszych gier LucasArtsu, jaka się pojawiła. Tak czy tak, sam Curse of the Monkey Island był nadal klasyczną przygodówką. Nadal była to gra, która była dość trudna. Ogólnie gry LucasArtsu były trudne zawsze, nie były może aż tak irytujące jak gry Sierry, bo LucasArts rzadko decydował się na takie dość dziwne zagranie, że postać w przygodówce ginęła. Coś, co w przygodówkach Sierry było nagminne i bardzo często nie mogłeś przewidzieć tego, że zginiesz. Pamiętam, że niektóre te sceny to po prostu masakra, nie? To jest jakaś sieczka. Natomiast tutaj faktycznie mogły zdarzać się czasami, to było troszkę podyktowane właśnie, jakby LucasArts troszkę się nabijał ze Sierry, że były te sceny śmierci, aczkolwiek one zawsze Cię cofały, żebyś powtórzył całą sekwencję, a nie żebyś musiał odpalać od save'a. Sierra miała jakby inne podejście. Jednym z takich, znaczy głupich, może nie głupich, bo wcale to nie było głupie, ale pamiętam na przykład w pierwszym Larrym, kiedy odwiedzało się prostytutkę i nie założyłeś kondoma, to potem umierałeś na AIDS i nie mogłeś tego przewidzieć w żaden możliwy sposób, tak? I takich dużo gier, chyba w Police Questie było, że jeżeli czyściłeś broń i nie wyjąłeś magazynku z pistoletu, to postać sobie strzelała w głowę, nie? Po prostu masakra. I trzeba było zacząć od save'a. Także to były gry Sierry, to były gry, których save'owałeś, robiłeś jedną czynność i cały czas save'owałeś, bo nigdy nie mogłeś być pewny, do czego to doprowadzi. Oczywiście LucasArts podjął inną, bardziej taką, wydaje mi się, rozrywkową i taką relaksacyjną rozgrywkę, gdzie nie musiałeś się martwić tym, że zginiesz i wszystko było jakby, zawsze coś tam się wydarzyło, że postać nie ginęła. I w mojej opinii to było spoko i bardzo mi się to podobało. Natomiast no,
grając dzisiaj w Curse of the Monkey Island nadal uważam, że oprawa jest fantastyczna, aczkolwiek przez to, że gramy na monitorach wyższej rozdzielczości i ta grafika jest skalowana, ona już nie robi takiego wrażenia jak w latach 90., gdy monitory miały rozdzielczość, tam nawet ja grałem na monitorze, który miał 640 na 480 pikseli. To była ta tradycyjna rozdzielczość, ta gra wyglądała fajnie na takim monitorze. Natomiast dzisiaj jak już odpalam to na 32-calowym monitorze 4K, no to już to tak dobrze niestety nie wygląda, bo widać większe te piksele. Natomiast no, powiem Wam tak, no gra wyszła w 97 roku i na 97 rok robiła wrażenie, a pamiętajmy, że 97 rok, no to był też wysyp takich gier, tak zwanych interactive movie, no i powoli gdzieś tam się rodziła już powoli te gry trójwymiarowe, tak, obsługujące akcelerator. Nawet sam Curse of the Monkey Island nabija się trochę z tych akceleratorów, bo mamy w opcjach taką funkcję, że możesz włączyć grafikę akcelerowaną, ale to oczywiście nic nie robi, to jest tylko żart twórców. Ale tak naprawdę Monkey Island nie do końca oparł się trendom i ostatnia część Escape from the Monkey Island była sporym krokiem wstecz, może tak, bo to, co przedstawił Curse of Monkey Island pod kątem oprawy było fantastyczne, natomiast Escape from the Monkey Island chciał iść z duchem czasu i przedstawił nam prerenderowane tła w 3D i postać trójwymiarową, która poruszała się po tych prerenderowanych tłach. Niestety, jeżeli chodzi o artystyczną wizję, no to był spory krok w tył. Jeszcze wtedy grafika 3D nie była na takim poziomie, żeby przedstawić to w jakimś, żeby to było ładne, tak? To było po prostu brzydkie, uproszczone i takie, no nieciekawe, tak? Widać było, że tutaj względem tego, co widziałeś w Curse of the Monkey Island, nagle dostawałeś grę, która po prostu no, źle wyglądała. Ja uważam, że to nie była zła gra i w sumie całkiem nieźle się przy niej bawiłem, ale no to nie była ta klasa, co Curse of the Monkey Island. Ze wszystkich części Małpiej Wyspy, jakie grałem, łącznie z tymi remasterami, które się pojawiły, uważam, że Curse of the Monkey Island jest najlepszą częścią, jeżeli chodzi, nie tylko jeżeli chodzi o oprawę, ale i o historię, o postacie, no wszystko w mojej opinii tutaj w tej grze grało i to jest taki, jak dla mnie, no jedna z najlepszych, najlepsza część ze wszystkich Małpich Wysp. Niewiele osób może się ze mną nie zgodzić, bo niektórzy uważają, że na przykład już potem Tales from the Monkey Island, Monkey Island, czyli te już takie wydawane w odcinkach części przygodowe, chyba przez Telltale robione, były już w porządku i bardzo fajnie im się grało, ale ja tak uważam, że Curse of the Monkey Island jest naprawdę fantastyczny. No dobra, co jest w pudełku tegoż oto tytułu? LucasArts nigdy nas specjalnie nie rozpieszczał, więc mamy tutaj jedynie manual, który Wam zaraz pokażę, i grę, która pojawiła się na 2 płytach CD. Mamy tutaj na 2 płytkach CD. No i mamy jedynie jeszcze do tego manual z... No nawet powiem Wam, manual ładnie wykonany, bo mamy nawet, zobaczcie, jakieś takie większe grafiki. Cały jest kolorowy, mamy przedstawienie wszystkich postaci, także no tutaj pod tym kątem muszę przyznać, że manual wypadł naprawdę spoko. Mamy nawet, słuchajcie, pomocnika rozwiązywaniu pierwszych puzli, żebyś mógł jakoś się w grę wkręcić, także uważam, że manual mocno wyszedł na plus. No i pytanie oczywiście dzisiaj, czy dzisiaj warto zagrać w Monkey Island? Tak naprawdę gra jest kultowym tytułem, jeżeli chodzi o gry przygodowe i ja uważam, że LucasArts w latach 90., kiedy wydawał mnóstwo tych przygodówek, znaczy mnóstwo, może nie tyle co Sierra, ale i tak dużo, był firmą, która robiła najlepsze przygodówki. Żadna Sierra nie mogła się równać z tym, co w mojej opinii przygotowywał LucasArts, bo były to gry, które naprawdę chciało się grać. Oczywiście nie znaczy, że wszystkie, bo powinęła się LucasArtsowi też noga, chociażby przy The Dig, który był grą totalnie zmulającą i w ogóle nudną w opór, dlatego ona się tutaj w tym materiale, w tej serii nigdy pewnie nie pojawi. Natomiast no, Monkey Island, Curse of the Monkey Island wyszło w porządku i jeżeli lubisz gry przygodowe, no to warto zagrać, bo to jest jedna z lepszych przygodówek,
jakie były na rynku w latach 90. Nie wiem, czy dzisiaj to jest nadal dobra przygodówka, bo dzisiaj te przygodówki nadal wychodzą, tylko to są takie nisze, że bardzo często nawet o tym nie słyszę, że te gry wychodzą. Bardziej jestem nakierowany na te gry przygodowe, które mają swoje korzenie w latach 90., jak ostatnio wydany Beyond the Steel Sky, wcześniej jeszcze Tex Murphy, Tesla Effect, także lubię te gry, ale to muszą być tytuły, które mają jakąś taką historię swoją, tak? Historię. Te nowe tytuły, nowe IP, no to już raczej nie gram. Dlatego, tak jak mówię, myślę, że jeżeli lubisz przygodówki, lubisz łamacze głowy, no to Curse of the Monkey Island. Dlaczego mówię Alien? Nie wiem. Bardzo fajny tytuł i polecam. Oczywiście warto znać całą serię Monkey Island i zapoznać się ze wszystkimi częściami, ale jeżeli nie znasz, to myślę, że trzecia część jest takim tytułem, że nie musisz do końca, oczywiście postacie tam się pojawiają ze wcześniejszych części, ale nie jest potrzebna znajomość dwóch części pierwszych, żeby móc się cieszyć Curse of the Monkey Island. No jak dla mnie absolutnie fantastyczny tytuł, polecam. Jako wielki, zapalony fan przygodówek, gier, które dzisiaj już całkowicie prawie umarły, no to mówię, że to jest gra godna polecenia. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.